Dzienny raport. Najważniejsze wydarzenia na świecie. Rosja rozważa rozmieszczenie broni jądrowej w kosmosie. NATO otrzymało wiarygodne sygnały, że Rosja analizuje możliwość umieszczenia broni jądrowej na orbicie okołoziemskiej. Taki krok mógłby znacząco zmienić równowagę strategiczną i stanowić zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa. Sekretarz generalny NATO wyraził głębokie zaniepokojenie tymi doniesieniami, podkreślając konieczność monitorowania sytuacji i ewentualnego podjęcia działań zapobiegawczych. Trzęsienie ziemi w Papui Nowej Gwinei. W Papui Nowej Gwinei doszło do silnego trzęsienia ziemi, które spowodowało znaczne zniszczenia infrastruktury i ofiary wśród ludności cywilnej. Służby ratunkowe prowadzą akcje poszukiwawczo-ratownicze, a władze apelują o pomoc międzynarodową w związku z rozmiarem katastrofy. Masowe deportacje imigrantów. Trump zapowiedział deportację 1 miliona osób w ciągu roku, co wymagałoby ogromnych nakładów logistycznych. Krytycy wskazują na brak infrastruktury i łamanie praw człowieka. To logistyczne wyzwania. Deportacja 1 miliona osób w ciągu roku wymagałaby 4-krotnego zwiększenia dotychczasowych możliwości operacyjnych Urzędu Celno-Imigracyjnego ICE, który za kadencji Obamy deportował średnio 225 tysięcy osób rocznie. Potrzebne są dodatkowe środki transportu, ośrodki detencyjne i personel, co generuje koszty szacowane nawet na $300 miliardów. Gospodarcze konsekwencje. Masowe deportacje mogą spowodować ubytek nawet 8% siły roboczej w kluczowych sektorach jak budownictwo czy rolnictwo, gdzie nielegalni imigranci stanowią połowę pracowników. MFW ostrzega, że zmniejszenie migracji obniżyłoby PKB USA o nawet o 1% i zwiększyło inflację. Kontrowersje prawne i etyczne. Deportacje obejmują osoby zatrzymane nawet za drobne wykroczenia, jak kradzież w sklepie, oraz prowadzone są w wrażliwych miejscach, kościoły, szkoły. ONZ i organizacje praw człowieka krytykują metody ICE, w tym kajdanki. Brak dostępu do toalet czy przeludnione samoloty. Reakcje międzynarodowe. Kraje takie jak Kolumbia i Brazylia protestują przeciwko brutalnym deportacjom, a Salwador zaoferował przyjęcie przestępców z USA za opłatą, pomysł, który Trump nazwał tanią opcją, choć prawnicy uznają go za nielegalny. Polityczny opór w USA. Demokratyczne stany, np. Kalifornia, i miasta schronienia odmawiają współpracy z ICE. Katoliccy biskupi potępiają politykę Trumpa, a biznes obawia się utraty taniej siły. Roboczej Włochy przenoszą migrantów do ośrodków detencyjnych w Albanii. W ramach umowy między Włochami a Albanią włoskie władze rozpoczęły przenoszenie migrantów do nowo utworzonych ośrodków detencyjnych w Albanii. Decyzja ta spotkała się z krytyką organizacji praw człowieka, które obawiają się o warunki panujące w tych placówkach. Rząd włoski argumentuje, że działania te mają na celu odciążenie krajowego systemu azylowego. Nowe taryfy celne uderzają w amerykańskie firmy. Nowa polityka celna administracji Trumpa, obejmująca m.in. 145% CBA na import z Chin oraz 25% na towary z Kanady i Meksyku, powoduje znaczne wzrosty kosztów operacyjnych dla amerykańskich przedsiębiorstw. Firmy takie jak Eclipse czy Into the Wind zgłaszają milionowe straty i zmuszone są do podnoszenia cen dla konsumentów. Niektóre przedsiębiorstwa rozważają nawet pozwy przeciwko rządowi, argumentując, że nowe cła są niekonstytucyjne. Elektrownia słoneczna uruchomiona w Czarnobylu. W strefie wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni jądrowej otwarto nową elektrownię słoneczną o mocy 0,8 MW, zajmującą ponad 3000 m2. W uroczystości uczestniczyli minister ochrony środowiska Ukrainy Switłana Hryńczuk oraz ambasador Hiszpanii Ricardo López Arana-Yagu. Hryńczuk podkreśliła, że projekt, który powstał we współpracy z rządem hiszpańskim w ramach działań na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w Ukrainie, ma ogromne znaczenie dla kraju. Budowa elektrowni słonecznej rozpoczęła się w 2019 roku, jednak została wstrzymana po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wznowiono ją później mimo trudnych warunków wojennych. Obiekt ma szczególne znaczenie, gdyż system energetyczny kraju doznał poważnych strat w wyniku trwającej od 3 lat wojny. Profesorowie Harvardu pozywają administrację Trumpa w sprawie przeglądu finansowania. Grupa profesorów Uniwersytetu Harvarda złożyła pozew przeciwko administracji Trumpa, próbując zablokować przegląd federalnych kontraktów i grantów o wartości blisko $9 miliardów. Rząd domaga się od uczelni między innymi zakazu noszenia masek podczas protestów, likwidacji programów różnorodności oraz współpracy z organami ścigania.
Profesorowie argumentują, że działania te naruszają wolność akademicką i prawa do wolności słowa.